Siema, witajcie w filmiku nagranym specjalnie z okazji tego, że mój kanał ma już 400 subskrypcji, za co bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Zapraszam do dalszego subskrybowania i polecania mojego kanału. I teraz zaczynam odcinek specjalny. Jako że jest po Sylwestrze, jestem trochę przeziębiony, więc nie przygotowałem nic wielce odkrywczego, ale mam nadzieję, że wystarczy. Więc pokażę Wam dzisiaj jakieś tam kilka gierek, znaczy no może nie wszystkie, ale coś tam Wam pokażę i coś tam sobie zagramy chwilę. Więc dzisiaj moja wena dzisiaj jest bardzo ograniczona przez wydarzenia, które miały miejsce w noc sylwestrową, więc może mi się trochę plątać jeszcze język. No to tutaj mam kilka takich gierek, reprezentacyjnie sobie stoją na półce. Są to gry na Game Boye. Głównie na Game Boya Classic. Tak jak tu mamy na przykład Zelda Link's Awakening, którą sobie bardzo lubię. Ale również na Game Boya Advance, tak jak na przykład Golden Sun 2, The Lost Age. No i są tu różne fajne gry, tak jak Castlevania. I są też gry gorsze, ale o tych gorszych to nie ma co mówić, więc może zagramy teraz w coś, bo czuję, że zaczynam już przynudzać. To weźmy kilka gierek i zaraz sobie w coś zagramy. Więc może zagrajmy w tą Castlevania Adventure z Game Boya. Ogólnie gra jest fajna. Ma kilka cech typowych dla starych platformówek z serii Castlevania, to znaczy po pierwsze jest kurewsko trudna, wręcz nie do przejścia. Po drugie, główny bohater porusza się tak, jakby miał kija w dupie. Widzicie, idzie tak drętwo jak jakiś Robocop pieprzony. I skacze strasznie kiepsko, znaczy może w miarę wysoko, ale na bardzo małe odległości. Co przy przeskakiwaniu na przykład z jednej platformy na drugą jest kurewsko uciążliwe i wymaga cholernej precyzji. Ale generalnie gra jest fajna. Dobra, to tyle o Castlevanii, nie ma co pieprzyć. Ostatnią grą na Game Boya Classic, którą Wam pokażę, będzie Wave Race. Kontynuacje tej gry wychodziły na dużych konsolach. Moja ulubiona to Wave Race Blue Storm z GameCube'a. Fajne wyścigi skuterów wodnych. Gra, ta akurat pierwsza część jest bardzo fajna, ponieważ wyglądem przypomina Micro Machines. Co zresztą zaraz zobaczycie. Proszę bardzo. Prawda? Jak ktoś pamięta Micro Machines ze Złotej Piątki, to tam było właśnie pierwszy wyścig kwalifikacyjny, to były wyścigi motorówek i wyglądał zajebiście podobnie do tego. Z tym, że tutaj cała gra tak wygląda, no bo tutaj są wyścigi tylko skuterów śnieżnych, także, znaczy co ja pieprzę, skuterów wodnych, więc tutaj nie ma akurat już takich innych pojazdów, ale gra jest bardzo fajna. Teraz to jeszcze mam taki słaby skuter, ale generalnie... Oj, wygrywam na razie, ale już mnie chłopaki doganiają. No, więc to jest Wave Race. Dobra, załóżmy, że wygrałem. Dobra, przejdźmy do gier na Advance'a. Pokażę Wam kilka RPGów. Breath of Fire, konwersja ze SNES-a oraz jego kontynuacja Breath of Fire 2. Są to bardzo przyzwoite gry RPG, w których kierujemy losami takiego, no, klanem, jest taki klan
smoków światła, Light Dragons. I to są dobre smoki, które mają za zadanie, które sobie po prostu żyją i jak to zwykle bywa, pojawiają się złe smoki, czarne, tam ogniste, chuj wie jakie. I te złe smoki się przypieprzają do tych naszych jasnych smoków i oczywiście potem jeden z tych naszych jasnych smoków musi ratować ten ich świat od zagłady. No i to jest typowy scenariusz dla JRPG-ów. No i jak widać grafika nie powala. No ponieważ jest to konwersja ze SNES-a, czyli z konsoli 16-bitowej, a tutaj mamy jednak 32 bity. Tak wygląda mapa świata, czyli standardzie. Co w tej grze jest charakterystyczne, to to, że nasi współczłonkowie naszej ekipy zawsze podążają za nami, więc nie ma tak jak w innych grach, że inni włażą w dupę głównemu bohaterowi i potem wychodzą z niego dopiero w czasie walk. Gierka bardzo fajna, zarówno to fabularnie fajna i gameplayowo też. Jest bardzo przyjemna, można się fajnie przy niej pobawić, jak się oczywiście lubi RPG. I jest to ogólnie smaczek, bardzo atrakcyjny smaczek kolekcjonersko. Te dwie gry są dość drogie i ogólnie są to jedne z perełek w mojej kolekcji na Game Boy Advance. Dobra, jedziemy dalej. Kolejna gra to kolejna perła w mojej kolekcji Game Boy Advance. It Gra Union Will Never Fight Alone. Znakomita, strategiczno-taktyczny RPG od Atlusa. Jak wiadomo, Atlus jest jednym z lepszych producentów JRPG-ów. Gra ogólnie taka troszkę w klimatach podobna do Fire Emblem. Kto zna tą serię gier, to już wie, że jest to dobry tytuł. Bardzo ładne wydanie, ładna kolorowa instrukcja. It Gra Union, więc zobaczmy, z czym to się je. Gra z roku 2006, czyli wyszła już w czasach, kiedy swą premierę miał DS Lite, czyli jest to bardzo świeży tytuł na Advance'a. Zawsze bo tutaj są takie bitwy jak Fire Emblem na mapie. Zawsze nam się tutaj mapa świata otwiera, potem jest jakiś wstęp fabularny, potem pojawiają się bohaterowie, zgadka, więc ja przejdę od razu do walki. Więc tak wygląda pole bitwy. Jesteśmy niebieskimi. No może tutaj grafika na polu bitwy nie wygląda za ładnie, ale tak. Przemierzamy się i teraz zaczynamy bitwę. I bitwa wygląda już ładnie. Podobnie zresztą to jest właśnie jak Fire Emblem. I w czasie bitwy nasze komendy ograniczają się do rozkazów atakowania ostrzej lub obrony. Ale tutaj górę zabiliśmy ich jednym ciosem. Więc... no i zawsze po walce spada morale. Kiedy morale przeciwnika spadnie do zera, wtedy on przegrywa. To jedziemy dalej. Kolejną perełką w mojej kolekcji jest w pełni kompletne wydanie Golden Suna The Lost Age, które się składa z kilku fajnych elementów. Co jest najfajniejsze, jest mapa świata, cały świat Golden Sun z zapisanymi nazwami miejscowości, a po drugiej stronie jest drzewo genealogiczne, opisane są postacie. Jest to bardzo fajna rzecz. A to jest kartridż z grą. I zaraz zobaczymy przez moment, jak się gra prezentuje. Czy dajmy save'a, tu mamy jakiś save, 26 godzin grania. Tak wygląda mapa świata. Mapa świata, o, od razu walka. Pokażę wam jakiegoś Samona, skoro już mi się walka włączyła. O, może tego. Aktualnie chyba najlepszy, jakiego posiada moja drużyna. Dobra.
Oj, nie tego chciałem pokazać. To jest Boreas, salmon wodny. Tutaj wali jakimś śnieżycą. No i rozwala tych... O, on tego nie rozwalił. Teraz Eclipse. Obecnie jest w tym save'ie najlepszy salmon. Wielki zły smok. Gra jest bardzo fajna. Jest to chyba najlepszy RPG na Game Boy Advance. Znaczy, no chyba najlepszy. Tak mi się wydaje. I tak się biega po mapie. No tutaj nie ma żadnego miasta akurat pod ręką. Bo w miastach grafika jest bardzo ładna. No fabuła jak to... Fabuła nie ma jakichś tam zwrotów akcji, więc jeśli chodzi o fabułę tej gry, no to nie ma ochów i achów, tak jak na przykład w serii Final Fantasy, gdzie fabuła jest najważniejsza. Tutaj gra się po prostu dla fajnego gameplayu, no bo fabuła to jest rzecz w tej grze mi się wydaje drugoplanowa. To jedziemy dalej. I już na zakończenie zaprezentuję jeszcze dwie gry, absolutne perełki w mojej kolekcji gier na Game Boy Advance. Boktai i Boktai 2. Prawdopodobnie też wiele osób od nich w ogóle nie słyszało. Gry od Konami. The Sun is in Your Hand and Solar Boy Django. Dwie gry, w których głównym bohaterem jest ten sam koleś, dziwnie ubrany jak to w japońskich grach. Gry te są takimi RPGami akcji, trochę taktycznymi, jest tu trochę skradania się, jest dużo patentów, ale głównym i takim najbardziej innowacyjnym patentem, który występuje tylko w serii gier Boktai, bo jest jeszcze część trzecia, wydana tylko w Japonii. To jest akurat wersja PAL europejska, obie. I to są jedyne gry na Game Boya, możliwe, że jedyne gry w ogóle, ever, które posiadają, to jest gruba, kolorowa, piękna instrukcja, więc to są chyba jedyne na świecie gry, które posiadają w swoich kartridżach czujnik światła. I tak wyglądają kartridże, bardzo nietypowe, zresztą zobaczcie w porównaniu z Golden Sunem. Są przezroczyste, są takie, tutaj troszkę wybrzuszone, tutaj cienkie, tutaj grubsze i tutaj ten czarny kwadracik to jest czujnik światła i jest to kartridż właśnie, jak sama nazwa gry wskazuje, The Sun is in Your Hand i Solar Boy, to są gry, w których jesteśmy jakim rycerzem światła, dosłownie można by powiedzieć, ponieważ kartridż tak wystaje z konsoli i tutaj widać ten czujnik światła właśnie i to jest, warto nadmienić, że jest to czujnik światła UV, więc na przykład jak włączycie żarówkę i podstawicie pod żarówkę czy pod lampkę nocną, czy pod cokolwiek, to nie będzie działać, nie oszukacie tego. Działają tylko promienie UV, czyli trzeba to wystawić na słońce. I po co to właściwie jest? To jest po to, że w tej grze walczy się takimi stworami cienia, z zombiakami, z wampirami i walczy się z nimi za pomocą światła. Mamy taki pistolet, który strzela pociskami światła słonecznego. I żeby ładować właśnie broń, można znajdować gdzieś, kupować naboje albo coś, no ale na przykład jak jesteśmy gdzieś w jakichś katakumbach, nie możemy naładować sobie broni, no to po to jest czujnik światła, że wystawiamy się na światło słoneczne i tutaj jest taki czujnik, zaraz go zobaczycie jak się gra włączy. O, to jesteśmy my, to jest nasz główny bohater, on sobie biega. O i tutaj jest czujnik światła. Aktualnie ten pasek, jeśli jesteśmy na nasłonecznionym miejscu, to ten pasek się robi żółty. Aktualnie jest cały szary, no bo jestem w pokoju, nie świeci tu słońce, więc ten pasek jest teraz szary. O i próbuję strzelać, ale z mojego pistoletu nic nie leci, bo mi się wyczerpała amunicja. Gdybym teraz wystawił konsolę na słońce, znaczy nie tyle konsolę, co ten czujnik, to by mi się broń naładowała i by było gicior. No, więc to jest taki bajer, który w teorii w sumie jest bardzo ciekawy, no a w praktyce potrafi być upierdliwy, bo jak ktoś chce się wyciągnąć wygodnie na wyrku, albo nie wiem, albo jest po prostu pochmurny dzień,
no to nam nie ułatwia, bo jeśli chcemy sobie naładować, bo tak samo ma się sprawa, na przykład jak jesteśmy ranni, to światło działa na nas uzdrawiająco. Więc też leczymy się za pomocą promieni światła, więc po to jest ten czujnik. Takie jest jego zadanie. Więc jest to rzecz bardzo innowacyjna. W sumie nie wiem, może tutaj twórcy tej gry możliwe, że chcieli skłonić graczy do wyjścia z domu. Nie żeby tylko siedzieć siedzieć tylko w zamknięciu, może chcieli po prostu, żeby ludzie wyszli na słońce i w sumie jest to fajne. To jest pierwsza część, druga część to jest wiadomo kontynuacja. Jeszcze tylko wam pokażę oba kartridże, jak fajnie się razem prezentują. Także jest to bardzo, jest to perełka, taka wisienka na torcie w mojej kolekcji. Boktaj i Boktaj 2. Dwie bardzo przyzwoite gry z czujnikiem światła. Więc to tyle odnośnie odcinka specjalnego. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za subskrybowanie, za polecanie mojego kanału. Jest to świetny motor napędowy do dalszego tworzenia tego badziewia, które tworzę. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane zrobić specjal na 500 widzów, z czego oczywiście bardzo bym chciał. A jak będzie, to zobaczymy. Tymczasem będę się żegnał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!